Tym razem odwiedzam Bolonię, historyczne miasto z najstarszym na świecie funkcjonującym uniwersytetem. Uniwersytet w Bolonii jest również najlepszym i najbardziej prestiżowym we Włoszech. Zdecydowanie można dostrzec typowo studenckie życie, spacerując ulicami Bolonii. Bolonia to także miasto, w którym można przejść prawie całe centrum pod arkadami. Liczą one sobie ponad 40 km i są częścią większości budynków. To też czyni, że centrum miasta Bolonii jest pod ochroną UNESCO. Bolonia jednak to nie tylko historyczna architektura i edukacja. To również włoski hub motoryzacyjny, w którym są ulokowane fabryki i siedziby takich marek jak Ferrari, Maserati, Lamborghini czy Ducati. Ale o tym opowiem Wam trochę później. Region Bolonii mieści się w regionie Emilia-Romana. Jeszcze nie tak dawno, bo jedynie 150 lat temu, był częścią państwa kościelnego, którego siedziba mieściła się w Rzymie, a którego granice rozprzestrzeniały się aż na północ od Bolonii. Państwo kościelne istniało ponad 1200 lat. Bolonia słynie również z dwóch krzywych wież, które mają prawie z 1000 lat. Jedna z nich, mierząca ponad 90 metrów, jest udostępniona zwiedzającym. Polecam wszystkim, bo widok jak i sama wspinaczka robi nie lada wrażenie. Ponoć w średniowiecznej Bolonii było ich do 200, a oznaczały głównie status materialny. Popularna fontanna Neptuna w centrum miasta była dla Ernesto Maserati inspiracją do loga marki, w której wykorzystał widły. Na lunch czy herbatę polecam Wam bar w szklarniach parku o nazwie Vetro. Naprawdę przyjemne miejsce. Fabryki Ferrari, Maserati i Lamborghini mieszczą się w obrębie Modeny, niewielkiego miasteczka obok Bolonii. Ja zdecydowałem się odwiedzić jedynie Muzeum Enzo Ferrari, czyli założyciela marki, który się urodził w Modenie. Jest tam sporo modeli mark Ferrari, od najstarszych do najnowszych, jak również trochę historii powstania w formie wideoprojekcji. Zwiedzający mogą również odwiedzić linie produkcyjne każdej z mark, ale jest to dość spory wydatek. Dla miłośników motoryzacji możliwe, że jest to coś wartego poświęcenia 50 euro. Jak na moją kieszeń było to trochę za dużo i pozostało mi się cieszyć klipami, które również tu zamieszczam.
Czy warto odwiedzić Bolonię? Tak, warto odwiedzić Bolonię. Uważam, że Bolonia jest miastem, jednym z tych miast bardzo niedocenionych miast pod względem turystycznym we Włoszech. W przeciwieństwie do innych miast, które są tak bardziej popularne, to Bolonia jest bardzo niedoceniana wśród turystów, bo oczywiście jest popularna w samych Włoszech ogólnie rzecz biorąc, pod względem studenckim, pod względem życia, uniwersytetu i wielu innych rzeczy. Czyli zdecydowanie miejsce, które warto odwiedzić, jeżeli będziecie się wybierać do Włoch, to Bolonia powinna się znaleźć na priorytecie miast do odwiedzenia. Z wielu względów historycznych, kulturowych, edukacyjnych. Moje wrażenia dotyczące Bolonii są takie, że jestem bardzo mile zachwycony miastem, ponieważ moje oczekiwania były mniejsze w sumie. Nie? Jeżeli są mniejsze oczekiwania, zazwyczaj jest tak, że jeżeli są mniejsze oczekiwania, także można być mile zaskoczonym, gdyż jest bardzo podekscytowany jakimiś tam tematami i w ogóle miejscami, to może być zawiedzenie, czyli taki syndrom, tak zwany syndrom paryski. Zwał jak zwał. W każdym bądź razie Polonię polecam wam wszystkim do odwiedzenia i zwiedzajcie.